Dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, będzie to unboxing tego przedmiotu. Jest to Kane z filmu Robocop 2 z 1990 roku. W filmie za miniaturowe modele odpowiedzialne było studio Phila Tippetta, które również zaprojektowało tę statuę. Jest to figura Chronicle Robocop 2, Kane'a jako cyborga, czyli drugiego Robocopa. Jak widać na oficjalnej stronie, na zdjęciach, jest naprawdę bardzo szczegółowo i ładnie zaprojektowana. Co ciekawe, takich sztuk jest tylko 500 na świecie. Ta paczka przyszła do mnie dobry tydzień temu, natomiast ja specjalnie czekałem, żeby nagrać ten odcinek, żeby pierwszy raz zobaczyć to przed kamerą, podzielić się z Wami tymi wszystkimi emocjami, które będą nam tutaj wspólnie towarzyszyć. Także zaczynamy nasz unboxing. Tutaj, słuchajcie, na samym kartonie widzę numer 126 i jest to numer danego egzemplarza. Figura dosyć niedawno została wypuszczona. No, jeżeli te 500 sztuk zostanie sprzedane, no to tylko będzie można gdzieś już na eBayu być może kupić, jak ktoś będzie odsprzedawał. Ja otwieram karton, no i tutaj już zobaczcie. O, tak powinienem to pokazać, tak. Tutaj w środku jest już oficjalny kartonik. Tak jak widać, Chronicle, tak, Robocop 2. Tippett Studio, jest to studio Phila Tippetta. Tippett Studio to niezależny dom produkcyjny filmowych efektów specjalnych. Dziś firma zajmuje się generowaniem obrazów przy udziale komputera, ale pod koniec XX wieku efekty tworzone były za pomocą animacji poklatkowej przy użyciu miniaturowych modeli, które trzeba było fizycznie zbudować. Pierwsza część Robocopa umocniła pozycję studia na rynku. Można powiedzieć, że to od niego wszystko się zaczęło. Phil Tippett to legenda wśród animatorów filmowych. Współtworzył oryginalny model Kane'a robota, a dziś dla Chronicle Collectibles zaprojektował ponownie ten model. Robocop 2 Kane. Kane, czyli ten negatywny bohater, ale już jako cyborg. No i są już tutaj pierwsze zdjęcia, które pokazują nam, jak ten cyborg wygląda. Wypadła koperta. Co tu jest, tak? No, w pierwszej kolejności to chyba trzeba było pokazać to. Certyfikat autentyczności. To mówi o tym, że moja figura jest realna, prawdziwa. Tutaj jest napisane, że składa się z 275 indywidualnych elementów. Tutaj mamy taki obraz Robocop 2, Chronicle, Tippett Studio, Kane'a w jakimś takim szkicu. Tutaj mamy, właściwie musiałbym się zapoznać z tym, co to jest. Jest to jakiś dokument, on jest skserowany, ja nie mam oryginału, dostałem takie ksero i słuchajcie, faktycznie jest tu obraz, właściwie Kane'a, który jeszcze nie był zabudowany całą tą metalową konstrukcją, czyli jest jego mózg. I tutaj, słuchajcie, mamy podpis własnoręczny, jest data 19 sierpnia 1989 roku. Być może też to jest jakaś właśnie taka grafika, która przygotowywała twórców do produkcji tego typu elementów i do filmu. Mamy tutaj jeszcze takie też dokumenty, kartki A4. Na etapie właśnie preprodukcji, przygotowania takie obrazy powstawały. Są to również kopie, tak jak widzę. Tutaj mamy też ksero. Jest to jakaś grafika, która służyła przygotowaniu tego modelu, ponieważ Kane'owi wychodziła taka łapka na butelkę z narkotykiem. I tutaj mamy już instrukcję. Dobrze, to lecimy dalej. No dobrze, słuchajcie, kochani. No i uwaga, jeszcze statuły nie mamy. Tutaj mamy jakiś malutki element, może od niego zacznę. To jest, tak jak widzę, to jest chyba pilot. Tak, to jest taki malutki pilocik, który służył w scenie podczas prezentacji drugiego Robocopa, właśnie tego Kane'a. To tym pilotem można było sterować nowym Robocopem Kane'em. Tutaj mamy podłoże. Dosyć solidna konstrukcja, muszę przyznać.
no solidna i nawet ciężka. Zajmiemy się teraz podstawą wszystkiego. No słuchajcie, tak to wygląda, tak, tutaj też można się przyjrzeć, jest właśnie logo OCP. Tutaj z tyłu jest taka jakby coś na miarę jakiejś takiej pseudogąbki. Taka podstawa po prostu, żeby też się nie rysowało podłoże, ale też żeby się nie przesuwała ta statua. I tutaj słuchajcie, no chyba najważniejsza rzecz, mamy taką tabliczkę Robocop 2, Kane, a tutaj jest no właśnie podpis Phila Tippetta. Jest to autentyczne. Ten podpis, no szczerze powiedziawszy, wygląda jakby faktycznie było to jakimś pisakiem zrobione. Ja nie chcę tego zamazywać i rozmazywać, ale nie jest to nadrukowane, nie. Lecimy dalej. Tutaj ponownie muszę zająć się taśmą. Otwieramy. No i mnie przywitał niezwykły zapach. Taki zapach czegoś świeżego, ale powiedziałbym bardziej takich elementów świeżo wyprodukowanych, które przyszły gdzieś tam z fabryki. Ja jako kolekcjoner tego typu figur, no muszę powiedzieć, że jest to moja pierwsza figura, którą kupuję od producenta. Jest to nowa. Zwykle gdzieś tam szukam na eBayu, na aukcjach i te figury gdzieś tam odkupuję od kogoś. To wyciągam powoli. Rączka. No nie jest to na pewno metal. No szkoda, że gdzieś tam nie jest to jakiś taki element, te w ogóle elementy nie są typowo metalowe. Natomiast faktycznie jakby odzwierciedlenie wizualne tego metalu, wszelkiego rodzaju zabrudzenia tutaj są. Bardzo fajnie widać też jakieś takie elementy typu jakieś kable, one są fajnie tutaj naprawdę dopięte, są nawet takie mini śrubeczki i to wszystko tutaj jest. To są nogi naszego cyborga. Kolejna kończyna, tak, tutaj widać jest jakiś kabelek, który będzie pewnie podpięty do tułowia. Patrzę, czy to są jakieś elementy ruchome, ale widzę, że nie jest to zabawka, jest to statua kolekcjonerska. Z tym na pewno się nie bawimy. To jest druga tutaj jego kończyna. Co mamy tutaj? No tu mamy też jego ręka. Jest tutaj jego broń, tak? Jest taki jakby minigun. Tutaj widać no, taka guma, która odzwierciedla te pociski, które tutaj dochodzą do tej broni. Muszę uważać na niego. Dobra, to wszystko, co tutaj jest. No i właściwie główny element. Tu mamy jego główkę. Kane miał właśnie taką głowę. Tutaj właśnie miał ten element ruchomy. To się otwierało, tu wychodziła taka łapka, która przyjmowała narkotyk, no bo Kane oczywiście jest to cyborg skonstruowany no, ze złego bohatera, tak, który był też uzależniony od pewnego narkotyku. Dobra, to pierwsze składanie. I zakładamy naszego Kane'a na górę. No, tak wygląda gotowy Kane. Za chwilę odpalimy go, zobaczymy jak się uruchomi za pomocą tego pilota. Tak jak pamiętam w filmie, on tego pilota tak właśnie złapał, mniej więcej tak to wyglądało i idealnie pasuje między jego paluszki. Tak to wygląda. Naprawdę na mnie robi wrażenie, nie wiem jak Wam się on podoba. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jestem podekscytowany. Muszę Wam powiedzieć, że zastanawiałem się, ponieważ taka figura jest do kupienia, ale również ED-209, model robota z pierwszej części filmu. Fantastycznie wykonany. Ja bardzo też poluję na EDA-209, natomiast no miałem wybór. Figura nie jest tania, więc musiałem po prostu zdecydować. Uważam, że jest to jeden z najlepiej zaprojektowanych cyborgów w kinie. Ja z Wami się
się już żegnam. Kane też się już chce z Wami pożegnać. W moich kolejnych filmach ta statua już będzie widoczna, będzie się pojawiała i słuchajcie, widzimy się już niebawem w kolejnych produkcjach na moim kanale.